Witamy serdecznie w naszym nowym cyklu programów Paraanaliza. Z tej strony Jarek. I Jarek. I Jarek, tak jest. Wpadliśmy z Jarkiem na taki pomysł, żeby przedstawiać zdarzenia paralotniowe i jakby na live, na wideo pokazywać, co było nie tak, jak można było temu zapobiec. Myślimy, że taka seria będzie dobra. Jak się przyjmie, zobaczymy, dlatego na razie pierwszy odcinek. Jeżeli taka seria Wam odpowiada, dajcie jakiś komentarz, to na pewno będziemy z Jarkiem kontynuować, bo jest co kontynuować, prawda Jarku? Myślę, że tak, jest to pewnego rodzaju eksperyment, ale mam nadzieję, że się to komuś spodoba. Także mamy tutaj jakiś pierwszy przykład filmu, i musimy podkreślić na pewno to, że ja tutaj będę jakby pewnie komentował znaczną część techniczną tego, co widzę, ale muszę podkreślić to, że nasze jakby rzeczy, te, które my widzimy, nie muszą być w 100% jakby adekwatne do danej sytuacji, bo to są tylko jakby nasze subiektywne odczucia na podstawie tego, co widzimy, ale chcielibyśmy się skupić maksymalnie technicznie na tym, co widzimy, tak, żeby piloci, którzy obejrzą w przyszłości te odcinki, mogli z tego coś dla siebie wyciągnąć. Dokładnie, moje doświadczenie jest o wiele mniejsze niż Jarka, więc myślę, że nasz duet w takiej formie będzie dobry, chociażby dlatego, że ja będę patrzeć na to jak osoba, która lata 3-4 lata i nie będę wyłapywać takich momentów, które wyłapie Jarek, więc myślę, że nasza konwersacja w tej dziedzinie i w danym filmiku może być ciekawa i dużo wnieść. No dobra, no to co? No to lecimy. Spróbujemy zacząć. Zapraszamy. Na tapetę tutaj taki pierwszy film, jest to sytuacja, po której doszło jakby do wypadku paralotniowego. No i jest to pilot chyba jakiś z Polski, bazując na opisach, które widzimy na YouTubie. I za chwilę sobie to puścimy i spróbujemy sobie to przeanalizować, do jakiej sytuacji tam po prostu doszło, co pilot zrobił niepoprawnie i co mógł zrobić lepiej, żeby do tej sytuacji nie doszło. Także zaczniemy od tego, że ja może ten film spróbuję jakby puścić. Zobaczmy go może cały, Jarku, zobaczmy może cały ten film od początku do końca i zaczniemy. Tak, także mam nadzieję, że wszyscy to już widzą. Pilot podchodzi do lądowania. Coś go tam zabiera do góry. I jest bum. Bam. Tak, i to było jakby w normalnym tempie, a teraz mamy tutaj zwolnione tempo, tak, żebyśmy mogli sobie tutaj to do końca, od początku do końca ładnie przeanalizować. Ja teraz ten film zatrzymałem, mam nadzieję, że Jarek tam jest jeszcze i jakieś lagi internetowe go nie zjadły. Jestem. Miałem chwilowego laga. Okej, także ja zatrzymałem film i teraz spróbuję iść krok po kroku do przodu, dobra? Jasne. Także pilot podchodzi do lądowania i z tego, co ja tutaj widzę, to leci na paralotni prawdopodobnie Gradient Golden 3, z tego, co tutaj widzę, jak na nią patrzę. No i mamy tutaj dostępne tylko jedno ujęcie, czyli widzimy pilota na podejściu do lądowania i widzimy go od tyłu. Także bardzo ciężko będzie określić, jakie występują kąty natarcia skrzydła względem pilota. Niemniej jednak da się dość tutaj dużo rzeczy zaobserwować i chciałbym się teraz nad tym z Jarkiem jakby tutaj skoncentrować. Także ja teraz to puszczam. Prawdopodobnie tutaj pilota na podejściu do lądowania zabiera po prostu do góry jakaś turbulencja, jakiś bąbel termiczny, coś się po prostu oderwało od podłoża. Nie wiemy, czy jest to wynikiem rotoru, który powstał z powodu kierunku wiatru. Nie wiemy, jaki jest kierunek wiatru, ale coś go tutaj zabiera do góry. Także pilot leci na odpowiednio przehamowanym skrzydle.
ma lekko przehamowane skrzydło, sterówki są symetrycznie, to tutaj widać. Krawędź natarcia spływu jest lekko ugięta na dół, ale cały czas się wznosi do góry. I w związku z tym, że się wznosi do góry, wydaje mi się, że to skrzydło idzie za jego plecy dość mocno. Tak, i teraz dochodzi do momentu, kiedy pilot, mi się wydaje, że on się po prostu wystraszył. Ja nie wiem, kto to jest, jakie ma duże doświadczenie, ale wydaje mi się, że był zaskoczony tą turbulencją i kiedy go to bardzo mocno zaczęło zabierać do góry i być może, że odczuł coś, Przechylił ciało. Co mówisz, Jarku? Mówię, że właśnie przechylił te ciało, albo właśnie tak jak mówisz, z tego strachu, jak poczuł tego bąbla. Trudno powiedzieć, co chciał zrobić i co nim kierowało, ale ewidentnie ciało przeniósł na prawą stronę i jeszcze widać nawet tą rękę, ale to już kontynuuj, Jarek, z tą ręką i z przechyleniem. No tak, no właśnie nie wiadomo co on, tak jak Jarek powiedział, nie wiadomo co on odczuł jakby na tej uprzęży, być może, że się trochę wystraszył, ale widać tutaj ewidentnie, jak to zatrzymałem, że prawą sterówkę ma znacznie mocniej zaciągniętą w dół, a lewą sterówkę podniósł do góry. Natomiast Tak. po krawędzi spływu i kącie załamania się jakby całego płata widzimy, że ciałem jest również przechylone na prawą stronę, całe obciążenie jest skierowane na prawą stronę skrzydła. Krawędź spływu jest znacznie mocniej zagięta niż lewa krawędź spływu. Także w tym momencie, w tej konfiguracji dochodzi do oderwania strug po prawej stronie skrzydła, czyli pilot wywołuje tak zwaną, niestety z powodu nadreakcji, podejrzewam, negatywkę. Dodatkowo wchodzi mu tutaj deformacja z przodu, ale Dokładnie. wydaje mi się, znaczy to jest takie moje odczucie, że ta deformacja jest związana z tym, że znajduje się w turbulencji, ale to skrzydło już nie leci. Ta prawa strona z tego skrzydła już nie leci. Tutaj już doszło do zaniku siły nośnej i dojdzie po prostu do rotacji dalej w negatywce. Gdy puszczę to dalej, to widzimy, że pilot już tutaj zupełnie jest zaskoczony całą sytuacją i powstaje tak zwany efekt ciężkich rąk, czyli próbuje się czegoś podtrzymać w powietrzu, ale tak naprawdę nie ma czego, bo to skrzydło już nie leci, a ręce ma nadal bardzo mocno zaciągnięte w dół. No i dalej już do samego końca jest ta negatywka i po prostu upadek, tak? Ja to trochę cofnę, jeszcze raz, żebyśmy mogli na to zwolniony I ciągle do samego końca ta prawa ręka na dole, nie? Tu właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Jarkiem, to widać ewidentnie z lewej strony, że on dźwiga tą rękę lewą do góry, co powoduje przyspieszenie jakby lewej strony, a prawą ma zaciągniętą, zwalnia, więc stąd doszło jakby do tej rotacji. Tak, dokładnie tak. Strugi się odrywają po prawej stronie, prawa strona leci na bardzo dużych kątach natarcia, a lewa strona w związku z tym, że pilot podnosi sterowkę do góry, leci na mniejszych kątach natarcia, przyspiesza to, dlatego dochodzi do zmiany jakby kierunku i do wprowadzenia paralotki w rotację, czyli w negatywkę. To jest jakby moje odczucie, dlaczego dochodzi do tej sytuacji. I teraz no chyba trzeba postawić pytanie, co w zasadzie on mógł zrobić lepiej, żeby do tej sytuacji nie doszło, tak? Dokładnie. Okej, także ja to trochę cofnę i puszczę to jeszcze raz. I ja akurat tą paralotnię znam, bo latałem na niej kilka lat temu w Bassano i wiem, że drogi sterowania na tej paralotni no, są takie średnie, nie są jakieś strasznie długie, ale też nie są strasznie krótkie. Natomiast na zwiększonych kątach natarcia tą paralotnię, mimo że to jest skrzydło klasy ENB, mogę Wam powiedzieć, że można łatwo przeciągnąć, co właśnie zostało udowodnione jakby tym filmem, tak? I pilot teraz tutaj cały czas
leci z lekko sterówkami symetrycznie zaciągniętymi jakby po prostej. Bąbel go zabiera do góry. Złota zasada jest według mnie taka, że jeżeli czujemy, że skrzydło idzie za nasze plecy i jesteśmy w stanie to wyczuć poprzez zmiany sił, które występują na taśmach i na siedzisku uprzęży, to powinniśmy lekko sterówki podnieść do góry. Wystarczyło, że on by tu podniósł te sterówki o 10 cm do góry i zostałby symetrycznie ciałem na środku w uprzęży. Dalej, gdyby to wykonał, to podejrzewam, że jeżeli faktycznie była tam jakaś silna turbulencja, to prawdopodobnie doszłoby do deformacji jakby tej jednej strony skrzydła, czyli prawdopodobnie ta połówka skrzydła pewnie by mu spadła. Znaczy ja tutaj teraz zakładam, ja mogę się tylko domyśleć, że gdyby do tego doszło. Tak. Natomiast znam to skrzydło i wiem, że gdyby zachował spokój i został ciałem na środku uprzęży i po tym jakby mu weszła ta deformacja i przeniósł ciało na lewą stronę lekko i sterówki zostały na tej samej wysokości, to prawdopodobnie nic groźnego by się nie stało, a tak skończyło się to po prostu negatywką. Pewnie weszłaby mu deformacja, skrzydło lekko by zeszło z kierunku, ale po chwili by wróciło prawdopodobnie na kierunek i by w tej konfiguracji wylądował. Istnieje nawet możliwość lądowania na połówce skrzydła, jeżeli pilwolot zachowa zimną krew i potrafi odpowiednio utrzymać kierunek lotu w linii prostej. No także nie wiadomo, dlaczego on to tak zrobił. Była jakaś akcja, no a efektem była Nie jego, było reakcji, jego akcja, nadreakcja. reakcja. Tak? Tak, trochę nadreagował faktycznie tą prawą stronę, i ta prawa ręka. No nie, no tu już za wiele, tu już go ciągnęło do tyłu, tak więc i tak tutaj już za wiele nie mógł zrobić, ale jak widać do samej ziemi te po prostu ręce na dole. Nic, chyba wiemy wszystko, co? Jarku, o tym filmiku, co byśmy chcieli. No nie wiem, co tutaj jeszcze więcej można powiedzieć. Tu jeszcze widzimy jakby z perspektywy kamery, jak szybko się to zdarzyło, tak? Jeszcze to cofnę jeden raz, żeby mogli wszyscy zobaczyć. No właśnie, bo my tu tak sobie dyskutujemy, a to są ułamki sekund, tak? Mhm. Pach. No i w wyniku wypadku, tak jak było tam pisane chyba na YouTubie, w opisie tego filmu, było złamanie jakiejś kości, ale już nie pamiętam jakiej, tak? I tak naprawdę jak jeszcze cofnę tutaj, to on spadł z dość dużej wysokości, bo to jest tak na oko powyżej 10 No, metrów tak. chyba nawet. Tak, na pewno. No i no nie wiem, no z mojej strony to chyba tyle. Nie wiem, co mogę więcej tutaj jakby dodać, tak? No myślę, że akurat świetny wybraliśmy sobie filmik na pierwszy, że tak powiem, cykl, na pierwszy odcinek nowego cyklu Paraanalizy. No, mamy nadzieję, że Wam się to spodoba, taka forma. Będziemy starać się z Jarkiem dopracować jak najbardziej profesjonalnie te materiały. Od paru dni motaliśmy się z doborem sprzętu i jak to w ogóle zgrać ze sobą, żeby wszystko było zmontowane tak, jak to właśnie widzicie. Co do analiz, no warto pamiętać, że to jest tak naprawdę nasza analiza subiektywna i wcale nie musi być prawidłowa, tak? Jarek ma już doświadczenie około 20 lat w tym sporcie, więc na pewno wie dużo, ale nikt nie wie wszystkiego, więc na pewno będą jakieś spory bądź dopowiedzi do takich sytuacji, ale no, mamy nadzieję, że Wam się takie coś spodoba. Będziemy kontynuować, jak tylko nam czas na to pozwoli. Nie obiecujemy, że będzie jeden odcinek w tygodniu, czy jeden odcinek na miesiąc. Głęboko z Jarkiem wierzymy, że uda nam się to kontynuować, a Wasze zainteresowanie, bo przede wszystkim robimy to dla Was, będzie duże. No i Prawda, Jarku? Prawda. Z wszystkim się zgadzam i chciałbym jeszcze tylko dodać, że ten pierwszy odcinek powstał na totalnym spontonie, gdzie jeszcze dużo rzeczy mamy niedopracowanych pod względem konfiguracji sprzętu, tak? Dokładnie. To co, Jarku, zapraszamy Was wszystkich na kolejny odcinek. Prawda, Jarku? No mam nadzieję. Jeżeli będą pozytywne opinie i społeczność paraokręgowa będzie chciała zobaczyć więcej, to mam nadzieję, że wieczorem te 15-20 minut czasu zawsze znajdziemy raz na jakiś czas.
żeby po prostu podzielić się w jakiś sposób naszymi odczuciami, tak. No dobra, także ja dziękuję bardzo. Jarku, dziękuję również Tobie i mam nadzieję, że za jakiś czas się zdzwonimy, a poza dzwonieniem, że może kiedyś wybierzemy się razem w końcu na latanie. No, spotkaliśmy się już 2 razy, ale jakoś ja się chyba nie wstrzeliłem, później ty się nie wstrzeliłeś, nie? Jakoś tam, coś tam wtopiliśmy chyba na Jaworowym razem. Tak, spotkaliśmy się przy lądowaniu, na lądowisku. No na pewno coś nagramy jeszcze ciekawego. Dobra, no to trzymajcie się, na razie, cześć, hej. Trzymajcie się, dzięki, hej. Cześć.